Well, as I am once again up here, I think you can take a guess of what we're going to be studying. Skoro jeszcze raz jestem tutaj, chyba wiecie, o czym będziemy mówić. Yes, we're going to continue on the study of the character of Joseph. Kontynuujemy na temat postaci Józefa. I've already done 7 studies on it. Today will be number 8. Już rozmawialiśmy o tym 7 razy, a dzisiaj będzie 8 raz. And if you would like to go back and be able to get access to the teachings already done, contact Raphael and he will direct you to the internet page where they're available. I jak chcielibyście słuchać to, co było wcześniej, to można porozmawiać z Rafałem, można pokazać, jak to zrobić. Basically, so far I've covered the story that we have of Joseph in Genesis from chapter 37 to chapter 47. Do tej pory rozmawialiśmy o życiu Józefa z pierwsza księga Mojżeszowy 37 do 47 rozdziały. And it covers roughly around 40 years of Joseph's life. I to rozmawia mniej więcej o tam 40 lat w życiu Józefa. As most of you already know, that Joseph was 17 years old when he was betrayed by his brothers. Jak wiecie, Józef miał około 17 lat, kiedy został zdradzony przez swoich braci. And he was sold into slavery. Był sprzedany w niewoli. And he ended up in Egypt working for a man called Potiphar. I skończył się w Egipcie, pracując dla człowieka, który miał na imię Potifar. He was a high Egyptian official who worked for Pharaoh. Był wysoki, ustawiony urzędnik egipski, który pracował dla faraona. And one of the things we can read regularly about Joseph is the Lord was with Joseph. I jedną rzecz, co czytamy często na temat Józefa, to był, że Bóg był z nimi. And he found favor in Pharaoh's eyes. I znalazł łaskę w oczach faraona. And he was put in charge of running Pharaoh's house. Czyli on znalazł łaskę w oczach Boga i on miał prowadzić po prostu cały dom Potifara. But Joseph was falsely accused of attempting to rape Potiphar's wife. Ale został fałszywie oskarżony o gwałt żony Potifara. And the result was that he was thrown into prison. I rezultatem był rzucony do więzienia. And once again, because God was with Joseph, I jeszcze raz, dlatego że Pan Bóg był z Józefem, he had the opportunity to translate some dreams while in prison. miał możliwość, żeby interpretować różne sny, kiedy był w więzieniu. The Pharaoh's cupbearer and the Pharaoh's chief baker wound up in prison. Podczaszy faraona i główny piekarz też znalazły się w więzieniu. And they each had dreams, and Joseph was able to interpret those dreams, and they came about as he interpreted. Każdy miał sen i Józef interpretował i tak wyszło tak, jak Józef powiedział. And then he was able to interpret Pharaoh's dreams about 7 years of plenty and 7 years of famine. A potem interpretował sny faraona na temat 7 lat bogactwa, 7 lat potrzeby. And he ends up also giving counsel of what to do, how to deal with the plenty and the famine. I też mówił faraonowi, co zrobić. Dał mu dobrą radę. And as a result, Pharaoh raises Joseph out of prison into second in command of all of Egypt. I rezultatem tego wszystkiego to on wyszedł z więzienia aż do bycia w drugim miejscu w całym Egipcie. And now Joseph is 30 years old. A teraz Józef ma 30 lat. And he's able to prepare Egypt as well as the world at that time for the famine to come. I jest w takim miejscu, żeby przygotować Egipt i nie tylko Egipt, cały świat na głód, który nadejdzie. And we also saw that Joseph's brothers living in Canaan, which is Israel today, also ran out of grain and had to make their way to Egypt to buy grain. I widzimy, że braci Józefa, którzy mieszkali w Kanaanie, też musieli przyjechać, bo szukali co jeść. And as the brothers
approach to Joseph, who's obviously got the Egyptian costume and clothes and culture, they don't recognize him. A jak przyszli do Egiptu, widzieli Józefa, ale ubrany jako Egipcjanin, to nie poznali go. But Joseph does. Ale Józef poznał. And he basically confronts his brothers with life and death. I tak naprawdę konfrontuje swoich braci z życiem i śmiercią. It is now clear that how the brothers now respond positively to the youngest brother, Benjamin. I jasne jest, że teraz oni dobrze reagują dla najmłodszego brata Benjamina, who we saw is now the new favored son of their father, Jacob. który jest nowy, faworyzowany syn ojca Jakuba. And then I've shared how there's almost a story within the story of Joseph about Judah. I dzieliłem też, jak jest historia w środku historii Józefa na temat Judy. He was the one who kind of led the brothers in selling Joseph to slave traders to Egypt. On był ten, który prowadził braci, jak sprzedali Józefa do Egiptu. But now, because of the promise he made to their father Jacob, he finds himself actually defending Benjamin. Ale teraz z powodu obietnicy, który złożył ojcom, teraz on broni Benjamina. And ready to sacrifice himself in the place of Benjamin. I jest gotowy samego siebie ofiarować w miejscu Benjamina. So great change has happened in Judah. Więc wielka zmiana w serca Judy. As well as the other sons of Israel, Joseph's brothers. I tak samo dużo zmian w sercach innych braci. And we saw how in Genesis 45 the whole story of Joseph comes to a climax. I widzieliśmy w rozdział 45, jak to wszystko doszło do końca. Reconciliation took place between the brothers and Joseph. Pojednanie miało miejsce w sercach braci i między nimi, między braćmi i Józefa. And it was able to be done because Joseph saw the change in the hearts of his brothers and especially Judah. I to mógłby mieć miejsce, dlatego że Józef widział zmianę serca braci, szczególnie Judy. And Joseph finally reveals who this Egyptian leader is that they've been communicating with. I w końcu objawił się, pokazał, kim on jest. And then Jacob, who's the father of all these sons, is now being encouraged to move to Egypt because the famine is still going to happen for some more years. I potem jego ojciec Jakub jest zachęcony, żeby też przeprowadzić się do Egiptu, bo głód będzie trwał. And he has another encounter with God in Bethel. I Jakub ma kolejne spotkanie z Bogiem w Betel. Basically telling him not to be afraid, to leave Canaan, which is the promised land, and go down to Egypt. Bóg mówi Jakubowi, żeby nie bać się, żeby jednak wyprowadzać się z ziemi obiecanej do Egiptu. And there were 70 people who of the house of Jacob, Israel, who went down with him to Egypt. Więc 70 osób z tej rodziny wyprowadzi się do Egiptu. And the people of Israel settle in the fertile land of Goshen. I osiedlają się w bardzo rozdajne miejsce Goszan. So at the end of chapter 47, we see that actually 17 years has actually taken place, and because Jacob lives 17 years in Goshen, in Więc Egypt. koniec rozdział 47, widzimy, że od tego momentu 17 lat minie, bo 17 lat minie, zanim umiera Jakub. Okay, we got the review done. Więc to jest powtórzenie, co było już. And so now we can come to the next text. Teraz dojdziemy do następnej części. When I was asked to preach today, I thought, well, I wonder if I could finish up the story of Joseph. There's only 3 more chapters left. Jak widziałam, że mam dzisiaj mówić kazanie, zastanawiałem się, czy skończę dzisiaj to wszystko, bo zostało tylko 3 rozdziale. But it didn't take long just looking at chapter 48 of Genesis and realizing, no, chapter 48 is going to be a sermon by itself. Ale to szybko doszłem do wniosku, że nie.
to jest za dużo informacji. Rozdział 48 to jest tam sobie kazanie dzisiaj. So please turn in your Bibles to Genesis chapter 48, and Raphael's going to read verses 1 through 7. Więc proszę, szukajcie w Biblii pierwsza Księga Mojżeszowy, rozdział 48, a Rafał będzie czytał pierwsze 7 wersetów. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi. Ojciec twój zachorował. Wtedy wziął z sobą dwóch swoich synów, Manassesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi, oto syn twój, Józef, przybył do ciebie. Zebrał Izrael siły i usiadł na łożu. I rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej, błogosławił mi i rzekł do mnie: Oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu temu po tobie. Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu. Efraim i Manasses będą moimi, jak Ruben i Symeon. Ale potomstwo twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do ciebie. Będą nazywani imieniem braci swoich w swoim dziedzictwie. Gdy wracałem z Padanu, umarła mi w drodze Rahela w ziemi kananejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty, i pochowałem ją tam przy drodze do Efraty, to jest do Betlejemu. We have to remember that Moses is the narrator of this story that we're reading in Genesis. Musimy pamiętać, że Mojżesz jest narratorem tej historii, co czytamy. And he probably was able to write all this stuff down during the 40 years that Israel was wandering in the wilderness. He had extra time. I być może, że wszystko tutaj napisał, kiedy chodzili 40 lat w pustyni, bo przecież miał czas. And it just kind of, up to that point, it was all word of mouth, oral. Do tego momentu to było wszystko ustnie powtarzali. But Moses tries to keep the chronological flow going out of the end of chapter 47. Ale Mojżesz stara się utrzymać taki bieg chronologiczny od tego wcześniejszego rozdziału. We see that right away in verse 1, after this. After this, the events previously. Widzimy to od razu w pierwszym wersecie, po tych wydarzeniach. And so Israel as a nation had settled in Goshen, Egypt, and there they were fruitful and they multiplied greatly. Więc Izrael jako naród osiedlili w Goszem i tam byli płodni i rozmnażały się bardzo. And they've only been in Egypt so far about 17 years. I tam byli zaledwo 17 lat. But now it's getting to be time, near the time of Jacob's death. Ale the end of his years. Zbliża się końca, zbliża się śmierć Jakuby. And he summons Joseph and wants him to make a solemn promise. I powoła Józefa i prosi, żeby on coś obiecał. Jacob knows that Egypt is not the promised land. Jakub wie, że Egipt to nie jest ziemi obiecanej. Canaan is promised land. Kanaan to jest tej ziemi. And so as he comes close to death, he wants a promise that his bones will not remain in Egypt. Więc jak zbliża się jego śmierć, jego prośba jest, żeby jego kości nie zostały tam w Egipcie. Basically, he's asking, I don't even want to be buried in Egypt. On mówi, ja nie chcę być tutaj pochowany. I want to be buried in the land of the promise. Ja chcę być pochowany w ziemi obiecanej. The land of Canaan. W ziemi Kanaan. And Joseph brings with him his two sons that had been born to him in Egypt. I Józef przyprowadzi ze sobą razem swoich dwóch synów, którzy urodzili się w Egipcie. And we know their names as Manasseh and Ephraim. I wiemy, że mają na imię Manasses i Efraim. And so the three of them come before the weak, old Jacob. Więc jako trójka przyjdą do stary, słaby Jakuba. At this point in the context, it almost seems to the point that they've come just to repay their respects because the life of Jacob is almost done here on earth. Tak wygląda, że oni przyszli, żeby złożyć mu hołd, bo on zaraz umiera. And Jacob says in verse 3, God Almighty appeared before me in Luz. I mówi w trzecim wersecie do nich:
Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, land of Canaan, and blessed me. w ziemi kananejskiej i błogosławił mi. Well, if you're a Bible student, you have to understand that sometimes different cities have different names and are used interchangeably. Jak studiujemy Biblię, to wiemy, że niektóre miejsca mają kilka nazw i to wymiennie mówimy o tym samym miejscu. In the same way with people. We Tak. know as Jacob and Israel. Tak samo ludzi, bo Jakub też miał na imię Izrael. Well, Luz is another name for Bethel. Actually, Jacob changed it to Bethel. Luz to znaczy, to jest to samo miejsce co Betel. Tak naprawdę Jakub zmienił nazwy Luz do Betel. You can take note of that in Genesis 28, verse 19. Można o tym czytać w pierwszej księgę Mojżeszowej 28, 19 werset jest But o that's tym. for your further study. Ale sami możecie tam szukać. But basically is in Luz where Jacob basically first met God with a whole ladder going up to heaven. Ale to jest to miejsce, gdzie Jakub po raz pierwszy spotkał się z Bogiem, kiedy był drabina do nieba. And here we are years later, and Jacob vividly remembers that encounter. A teraz jest lata później, a Jakub bardzo wyraźnie pamięta to. And so Jacob claims Joseph's two sons in verse 5, Ephraim and Manasseh, as his own sons. Więc w 5 wersecie tutaj Jakub uznaje jako własnych synów synowie Józefa. To be on the same level as Reuben and Simeon. On chciał, żeby oni byli na tym samym poziomie jak Ruben i Szymon. Do you remember who Reuben and Simeon are? Pamiętacie, kto to jest Ruben i Szymon? Of the 12 sons that Jacob has, they're number 1 and number 2. Z dwóch synów, który ma Jakuba, to są pierwszy i drugi. Firstborn and secondborn. Pierwszy rodzony i drugi rodzony. And basically this chapter gives us a foundational understanding of how to understand the rest of the Old Testament. Tak naprawdę ten rozdział daje nam taki fundament, jak rozumieć reszta Starego Testamentu. The rest of the Bible, especially the Old Testament, will argue that they are placed higher than Reuben and Simeon. Reszta Biblia mówi o tym, że ci braci Józefa są w wyższym miejscu niż Ruben i Szymon. Basically replacing them. Zastąpią ich po prostu. Because Reuben and Simeon were both disqualified from their positions of leadership Bo Ruben i Szymon or status. zostali zdyskwalifikowani z swojego statusu, jaki mieli w rodzinie. Because according to Jacob to Israel, they both committed a sin that would eliminate them. Bo według Jakuba oni grzeszyli w taki sposób, że wyeliminowali ich. Again, for the sake of time, we're not going to look at it, but I'll just encourage you to look at it. In Genesis 34, Ze względu na czasu nie będziemy na to dzisiaj czytać, ale zachęcam, żebyście czytali to Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Mojżeszowa, 34 rozdział. basically, the brothers also have a sister called Dinah. Braci mają też siostrę, która ma na imię Dina. And some of the Canaanite people kind of abused her. I ona była źle traktowana przez ludzi z Kanaanu. And against Jacob or against Israel, Simeon and Levi kind of take things in their own hands and encourage peace by having the men of these people get circumcised. Więc bez wiedzy Jakuby, Szymon i Ruben postępnie po prostu zachęcają te narody do pokoju. Mówią, że jak będą obrzezani, to mogą mieć Dina. And during the days while the men were definitely in pain and in recovering, Simeon and Levi went and wiped out the men. I w tym czasie, jak wszyscy mężczyźni w tym mieście po prostu doszli do siebie po tym zabiegu, po prostu Szymon i Ruben przyszli i zabili ich wszystkich. No, Simeon and Levi. Szymon i Levi. And basically, Jacob was fearful for his life that there would be a revenge A Jakub bał się o życie, bo myślał, że będą zemścić from other z innych miast. armies or so.
And then we see in chapter 35 of Genesis I potem widzimy w rozdział 35, how Reuben slept with one of Jacob's wives. że Ruben spał z jedną z żon Jakuby. And so for those two events, the two brothers were removed from their positions of status. Więc z tych powodów oni po prostu zostali dyskwalifikowani. And now we see that all the struggle that Joseph went through, I teraz widzimy całe to zmaganie, które miał Józef. he's now being raised up as almost the highest position amongst the 12 tribes On of jest Israel. wywyższony po prostu jako najwyższe pozycji w rodzinie. And you have to understand, Joseph was born number 11. I trzeba rozumieć, on Out był of urodzony 12. jako 11 z 12. But God has a way of raising him up. Ale Bóg ma swój sposób, żeby wywyższać. Let's do turn to Jeremiah chapter 31 verse 9. Ale jednak szukamy jeszcze w Jeremiasza. And basically just the very last sentence. Jeremiasze 31, 9. It basically says, "For I am the father to Israel, and Ephraim is my firstborn." Jeremiasza 31, 9. Last sentence. Tak naprawdę chodzi o... Poczekaj. Very last I sentence. know, I'm looking for it. 31, no. Tak, 31, 9. Ostatnie zdanie. Gdyż ja jestem ojcem dla Izraela i Efraim jest moim pierworodnym. The whole context and foundation goes right back to Genesis 48. Cały kontekst tego wersetu wróci do 48 rozdział tym, co czytamy. So basically, the effect of Jacob's action is that Joseph and his family will now receive the birthright and a double portion of the family inheritance. Więc rezultatem decyzji Jakuby jest to, że Józef i jego synowie dostaną pierworództwo i podwójną część rodzinnego dziedzictwa. And a good question would be at this point, I dobre pytanie byłoby w tym momencie, why would Jacob do this? a dlaczego Jakub by tak zrobił? There's nothing that seems to separate Ephraim and Manasseh, To nic nie oddzieli Efraim i Manasses, but it's really the Od raising innych. up of Joseph. ale to chodzi o wywyższanie też Józefa. And then next time, as I have a sermon, we'll look at chapter 49, and we'll see how clearly Reuben and Simeon had removed themselves in the sight of God. Tak naprawdę następny raz, jak będę miał kazanie, następny rozdział, to widać, jak jasny jest, że Ruben i Szymon po prostu oddzielili się od Boga, From Jacob. a od Jakuba. So at this time, Jacob transferred the rights of the firstborn from Reuben to Joseph. Więc w tym momencie Jakub przenosił prawo pierworodnego od Ruben do Józefa, Who is the firstborn of his beloved wife Rachel. który był pierwszy rodzony z jego ukochanej żonie Rachela. Let's also turn to 1 Chronicles chapter 5 verse 1. To widać pierwszy kronik, 5 rozdział, 1 werset. It's interesting because 1 Chronicles starts off with 9 boring chapters of genealogy. To jest ciekawe, bo pierwszy kronik zaczyna od 9 nudnych dla nas genealogia. Okay, I speak of my own culture. Mówię może z mojej kultury. I think I speak of the Polish culture. Myślę, że w Polsce też tak jest. But for the Hebrew culture, they are not boring Ale chapters. dla Hebrajczyków to nie są nudnych rozdziałów. They are very important. To są But bardzo ważne. it's interesting what is said in chapter 5, verse 1. Ale to jest ciekawe, co jest napisane w pierwszy kronik, 5 rozdział, 1 werset. Synami Rubena, pierworodnego Izraela, gdyż on był
pierworodnym, lecz ponieważ zbeścił łoże swojego ojca, jego prawo pierworództwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wyciągania tego pierworództwa do rodowodu. Okay, again, that goes all the way back to Genesis 48. Znowu ten werset to ma źródło w pierwszej Księga Mojżeszowa 48, co teraz czytamy. So now what Jacob has done in this chapter of Genesis, Więc to, co Jakub robił w tym rozdziale, he only had 12 boys given birth through his body, on miał tylko 12 synów z jego ciała, but now he claims 14 sons. ale teraz stwierdzi, że ma 14. 12 we recognize as the tribes of Israel, 12 są plemion izraelskich and then we also have the priestly tribe of Levi. i też dodatkowy jest takie kapłański plemion Lewi. And it's just that the tribe of Joseph is divided into two. Ale plemion Józefa to jest podzielony 2. And it's just good to remember the names of Joseph's sons, Manasseh, who was the firstborn, Dobrze jest pamiętać, że nazwy synów Józefa, to pierworodny to był Manases. and it's basically Manasseh means forgetfulness. I Manases to znaczy zapominanie. That Joseph was able to forget the times of difficulty and being sold into slavery and being put in prison. Że Józef był w stanie zapominać te bardzo trudne czasy, kiedy był sprzedany w niewoli, rzucony do więzienia. And when Manasseh was born, Joseph was in a much better place. I jak Manases urodził się, Józef był w wiele lepszym miejscu. And in Ephraim, the younger, I Efraim, ten młodszy, his name means fruitfulness. jego imię oznacza rozmnożenie. You can see this all in Genesis chapter 41, verses 51 and 52. Można czytać o tym w pierwszej Księga Mojżeszowa 41, 51, 52, czyli rozdział 41, wersety 51, 52. Without doubt, God had raised Joseph up to be fruitful. Bez wątpienia Bóg po prostu wywyższył Józefa i chciał, żeby on był wydajny. Okay, we're going to go on, and Raphael's going to read verses 8 through 16, Genesis 48. Teraz dalej czytamy pierwsza Księga Mojżeszowa 48 od wersety 8 do 16. A gdy Izrael zobaczył synów Józefa, rzekł: Kimże oni są? Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: To moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł: Przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa: Nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje. A oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, Efraima prawą ręką po lewej stronie Józefa, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia, a po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. Okay, we read right away that as Jacob is now old, he's become blind. Więc widzimy od razu, że teraz Jakub jest bardzo stary i ślepy. From old age, he can no longer see. Z powodu starości już nie widzi. We don't have enough in the context to understand how blind is he. Nie wiemy z kontekstu, czy całkowicie ślepy.
He probably right away recognized his son's Joseph's voice, Pewnie od razu rozpoznał głos Józefa, even as part of the greetings that had come in the presence of each other. jako witanie, jak przyszli do niego. I don't know if the boys said anything initially. Hello, Grandpa. Nie No. wiemy, czy chłopcy coś powiedzieli, cześć dziadku, czy co. Maybe he just saw kind of shadows and just kind of saw three shadows. Może tylko widział 3 cieni, But it's clear that Jacob cannot make out who these other two are. ale widać, że wiadomo, że Jakub nie wie do końca, kim oni są. So he kind of asks an interesting question, at least for us as we read the context. Who are these? Więc pyta coś trochę dziwnego w pewnym sensie, no kim oni są? But I think that's just kind of explaining the situation, how blind Jacob was. Ale chyba to tłumaczy trochę sytuacji, że nie widział po prostu w 8 wersecie. And Jacob goes on and says that he did not expect to see Joseph again. I dalej mówi, że on nie oczekiwał, że będzie widział Józefa znowu w swoim życiu. When he received the bloody colorful coat, understanding that his son was attacked and most likely dead. Jak on dostał od swoich synów krwawiony płaszcz Józefa, rozumiał, że był zabity, że nie żył. But God allowed him to see Joseph again. Ale Bóg pozwalał mu zobaczyć Józefa jeszcze raz. And not only Joseph fully alive and doing well, I nie tylko Józefa, żyjący i dobrze się czując, but also his grandsons. ale też jego wnuki. And it's interesting. Joseph is the second in command of all of Egypt. I to jest ciekawe, bo Józef jest zastępcą, dowódcą w całej Egipcie. Everyone but Pharaoh probably bows down and honors Joseph. Wszyscy oprócz Faraon, jak widzą Józefa, pewnie ukłaniają się i dają mu czci. But did you notice the respect that Joseph gives his father? Ale widać takie szanowanie, co on daje swoim ojcu. He himself bows down and puts his face to the earth. On sam ukłania się i z twarzą dotyka ziemi. The years of separation have not diminished his respect and honor to his father. Te lata rozdzielenia się to nie zmniejszyły jego szanowanie dla ojcu. Now, it's not really clear if Joseph is expecting a blessing to come from Jacob. To nie jest jasne tutaj, czy Józef oczekuje teraz błogosławieństwo od Jakuby. But you get the idea that maybe, Ale to jest tak, że może tak oczekuje teraz. because he purposely, as Jacob is sitting there or so, he purposely sets the sons up in front of Jacob. Bo tak on celowo tutaj ustawia swoich synów. Tutaj jest Jakub, a tutaj jego synowie ułoży tam przed nimi. Czy stawia ich przed nimi. As Ephraim, being the second born, he would be put on Jacob's left side. Więc Efraim jako drugi rodzony to był ustawiony na lewej stronie. And Manasseh, being the firstborn, would be put on his right hand side. I Manasas jako pierworodnego z prawej strony Jakuby. The right hand in the Bible always has the idea of a favored position. Bo prawa ręka w Biblii zawsze jest związany z taką faworyzowany. Why does the New Testament speak of Jesus being at the right hand of the Father? Bo tak jak w Nowym Testamencie Jezus jest mowa o tym, że Jezus staje na prawo ręka Ojca. It's the same thing. To jest tak samo. It can also mean that the right hand signifies of strength and skill. Bo tak fizycznie prawa ręka zwykle jest silniejsza, ma więcej umiejętności. And that's what was so interesting about the Benjamites. If you know them, they're actually left-handed and they're bow and arrow people. You know? And so there was amazing skill they had. Jest ciekawe takie o Beniamici, byli znani z tego, że byli leworęczni, a jednak bardzo umiejętni strzelili.
Now, I just said earlier that Jacob is blind. Mówiłem wcześniej, że Jakub jest ślepy. And he could kind of have a feel of what's happening. Maybe they even touch his knee or something, but he knows that the boys are right there. I pewnie czuł, że oni, wiedział, że oni są tam przy nim, może dotykali jego kolano. And then instead of just reaching out his hands like it would be so normal, right hand on Manasseh, left hand on Ephraim. I zamiast tego, żeby robić to, co byłoby normalnie, wyciągać rękę po prostu i prawa ręka na Manasses, lewa na Efraim. In his blindness, he takes his right hand and puts it on Ephraim and his left hand and puts it on Manasseh. W jego bycie ślepy, on po prostu skrzyżował ramionach i lewa ręka na Manasses, prawa na Efraim. And totally crossing his arms to do that. Całkowicie krzyżując ramion, żeby tak zrobić. Clearly, although Jacob was blind physically, Bardzo jasne jest, że pomimo tego, że był on ślepy fizycznie, he had directed insight of how to lay his arms, on his hands. miał mądrość, wiedział, gdzie położyć ręce. Israel knew exactly what he intended to do. Izrael wiedział dokładnie, jakie były jego intencje. By placing his right hand on Ephraim's head, Bo położąc prawa ręka na głowie Efraim, he intended to give the greater blessing on the younger. on chciał dać większe błogosławieństwo na młodszym. This was against the normal custom and expectation. To był przeciwko normalnej tradycji i oczekiwanie. And so verses 15 and 16 talk about the blessing that Jacob gives. Więc wersety 15 i 16 mówią o błogosławieństwo, które on da. As you read the text, the blessing is the same for each boy. Ale jak czytamy ten tekst, to błogosławieństwo jest tak samo The dla only każdego difference chłopca. is the placement of hands. Jedyna różnica to jest, gdzie ręce są położone. And it's interesting how Jacob in the blessing communicates as he recognizes God as being his shepherd. I ciekawe jest w tym błogosławieństwo, że on mówi, jak Bóg jest jego pasterzem. He knows what it means to be a shepherd, for he was one. On wiedział, co to znaczy być pasterzem, bo sam był pasterzem. For God who has shepherded me. I mówi o tym, jak Bóg był pasterzem dla niego. The Bible has a lot to say about God being a shepherd. Biblia ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o tym, że Bóg jest pasterzem. The New Testament has a lot to say about God and Jesus being shepherd. Nowy Testament mówi o tym dużo, jak Bóg, jak Jezus jest pasterzem. Did you know this is the first place in the Bible that actually communicates God's being shepherd? Ale to jest pierwszy raz w Biblii, gdzie jest mowa o tym, że Bóg jest pasterzem. And so it marks a total attitude change in Jacob from his scheming and dishonest youth. Więc to pokazuje takie bardzo zmianę w jego nastawienie od jego postępny młodych lat po prostu. And then as he worked as a shepherd for 20 years under his father-in-law. Bo pracował jako pasterzem 20 lat dla swojego teścia. You can see that in Genesis 31 verse 38. To 31, 38, rozdział 38, werset 38 mówi o tym. Okay, let's go ahead and read the rest of the chapter. Raphael will read verses 17 through 22. Teraz czytamy do końca, od 17 do 22. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie spodobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa. I rzekł Józef do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, a na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: kto w Izraelu będzie błogosławił,
Niech mówi, niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. Potem rzekł Izrael do Józefa, oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych. Ja zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim. Odebrałem je z rąk Amorejczyków mieczem i łukiem swoim. Now, Joseph is standing by this whole event of going on with Jacob crossing his arms and putting his right arm on Ephraim and left arm on Manasseh. Więc Józef stoi i zobaczy to wszystko, jak Jakub skrzyżuje ramiona i położy prawa rękę na Efraim, a lewa na Manasses. And Joseph basically comes to his father and tries to physically separate him and put him on the proper head. I Józef przyjdzie do ojcu i stara się fizycznie zmienić to. And properly put the right hand on the older Żeby son. było prawidłowo, że prawa ręka na pierworodny. But again, I already said, and verse 19 clearly says, Jacob knew what he was doing. Ale tak jak powiedziałem, i werset 19 też potwierdzi, że Jakub wiedział, co on zrobi. Jacob was not having a senile or an old person for misunderstanding. Jakub nie miał w tym momencie taki moment starości, że nie zapominał, co robi. He was purposely blessing the younger over the older. On celował, błogosławił bardziej młodszy niż starszy. The younger will be greater than the older. Młodszy będzie wyższy, lepszy niż młodszy. Młodszy będzie wyżej położony niż starszy. You realize Jacob is just repeating what happened in his own life? Czy dajcie sobie sprawę, że on po prostu powtarzał to, co było w swoim życiu? As Jacob was the twin of Esau, he was the second born. Jakub był, jego brat byli bliźniakami, ale Ezaf był pierworodnym. And he received the blessing through Abraham from God rather than Esau. A on też dostał większe błogosławieństwo od Izaaka, tak? Przez to. Mhm. And so he basically is now blessing the oldest of his grandsons through Joseph, the youngest of his grandsons through Joseph over the older. Więc on robi tak samo, że błogosławi bardziej młodszy. And if you get nothing else out of today's sermon, I jeśli nie pamiętacie inne rzeczy z tego kazania dzisiaj, here's one sentence I'd like you to remember. to proszę o tym pamiętać. One sentence I'd like you to think about I pomyślcie o tym. and ask how true it is. I pomyślcie, czy widzicie jako prawda. God sometimes surprises us by choosing the less obvious person. Czasami Bóg nas zaskoczy, wybierając mniej oczywistą osobą. At least by human reasoning. Przynajmniej według ludzkiego rozumowania. There's nothing in human reasoning that would suggest that Ephraim should be blessed higher than Manasseh. To jest nic według ludzkiej myśli, co by oznaczyło, że Efraim ma być wyższy niż Manasses. But I have a feeling, although it's not recorded, this is my own personal Ale thoughts, mam takie myśli, to nie jest tak tutaj napisane, ja tylko tak myślę. but the Old Testament as well as the New Testament focuses so much on the heart. Że Stary Testament, zarówno Nowy Testament skupi się na sercu cały czas. Why was David, the youngest of Jesse's sons, chosen to be king? Dlaczego Dawid, najmłodszy z synów jego ojca, wybrany jako król? Because he was a man after God's own heart. Bo on był człowiekiem, który miał serce dla Boga. And I'm just taking a guess that possibly God saw something different in Ephraim's heart rather than Manasseh's I heart. ja tak zgadnię, może Bóg widział coś innego w sercu Efraima niż w Manasses. Nothing in the text would verify that. Oczywiście to jest nie tak napisane tutaj, But knowing God, as I read about him in the passage, in the Bible, ale znając Boga, czytając o Bogu w Biblii, I think that's a good understanding. myślę, że można tak rozumieć. So Jacob has now put Ephraim above
Manasseh. Więc tak jak mówię, Jakub teraz włożył Efraim w wyższym miejscu. And we see throughout the Old Testament the name of Ephraim often refers to the 10 tribes of the northern tribes of Israel. I często później w Starym Testamencie widać, jak imię Efraim odnosi do 10 plemion północnych Izraela. Also known as Israel's northern kingdom. Też mówiono o tym jako północne królestwa Izraela. And not only just a single name of one of Joseph's sons. I nie tylko jedno imię synów Józefa. Again, for your own study in your own time, you can see how this is used in Ezekiel chapter 37, verse 16. To możecie później szukać Ezechiela 37:16. You can see this in Hosea chapter 5, verse 3. Widać to w Ozeasza, 5 rozdział, 3 werset. But now Jacob has given Joseph a double portion amongst the tribes of Israel. Ale teraz Jakub dał Józefowi podwójna porcja pośród plemion Izraela. Everything from Joseph's first dreams with his dad and his brothers has now come full circle. Wszystko z tych pierwszych sny, co Józef miał na temat braci, i ojciec i matki, to wszystko spełniło się. Joseph was raised high in Egypt. Józef to był wywyższony wysoko w Egipcie Now he's being raised high in Israel. i teraz jest wywyższony wysoko w Izraelu. It is interesting though that even today we don't really mention the name Joseph Ale to jest ciekawe, że aż do dziś nie mówimy Józef, because we don't have the tribe of Joseph. bo nie ma plemiona Józefa. But every Hebrew knew where Ephraim and Manasseh came from. Ale każdy Żyd czy Hebrajczyk wiedział, skąd pochodzi Manases i Efraim. And so as you know, you've got the tribe of Ephraim and the tribe of Manasseh. Bo jak mówimy, jest teraz plemion Manases, plemion Efraim. That Joseph would have one portion above his brothers. Bo Józef miał jedną porcję ponad braci. And let's just go ahead and read Deuteronomy chapter 33. To może przeczytamy 5. Księga Mojżeszowa, 33, verses 13 through 17. y, 33, 13, 17. Będziesz miał, Rafał, czy ja mam czytać? No. Czyli 5. Księga Mojżeszowa, 33, 13, 17. O Józefie rzekł: błogosławiona przez Pana ziemia Jego, najcenniejszym darem niebios, rosą i otchłanią, która jest rozlana w dole, najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu księżyce wzrost dają, najcenniejszymi płodami odwiecznych gór, najcenniejszymi darami wzgórz wiekuistych, najcenniejszymi darami ziemi i napełnienia jej i łaską tego, który mieszka w krzaku, niechaj to zstąpi na głowę Józefa i na ciemię wybrańca pośród braci jego. Pierworodny cielec, jego pełen jest chwały, rogami bawołów są rogi jego, nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manassesa. Especially the last few words that lift up Ephraim and Manasseh. Tak, to ciekawe, szczególnie ostatnie kilka zdań, które wywyższają Efraim i Manases. I just want to take a little bit more time and just kind of focus on Ephraim. Więc jeszcze chwila to mówię na temat Efraim. Both Ephraim and Manasseh were blessed by their grandfather Jacob. Zarówno Efraim i Manases byli błogosławieni przez Jakuby, But as Ephraim received the right hand of blessing, ale jak Efraim dostał prawa ręka, błogosławieństwo, Ephraim also as a tribe became a greater tribe. Efraim jako plemion był wyższy. And like I said before, it was known
as basically the name. You've got Judah and Ephraim, or Judah and Israel. Więc jak te były dzielone po prostu dwie części, to był Efraim albo Izrael i Judy. And then after the death of Moses, we got Joshua as the next leader, correct? I po śmierci Mojżesza to mieliśmy następny przywódcę Jozue. He's an Ephraimite. A on jest z plemion Efraim. And he's the one who led the nation of Israel to the promised I on land. jest ten, który prowadził cały naród do ziemi obiecanej. And then as I alluded before, in 930 BC, I w 930 przed naszą erą it was the tribe of Ephraim that led the 10 tribes in a successful revolt against the south and established kingdom of Israel, Judah. to było plemion Efraim, który prowadził ten 10 plemion z północy na udany bunt przeciwko południu i ułożyli królestwo Izrael. With Jeroboam the first, an Ephraimite, as the first king. Mając jako pierwszy król Jeroboam, który też był z plemion Efraim. And then the seventh king of the northern kingdom of Israel, Siódmy król z Izraela, północny królestwa, who was one of the worst kings of the northern tribes, który niestety był jeden z najgorszych królów, was also Ephraimite. też był z Efraim. And then from about 745 BC, the northern kingdom was often referred to as the kingdom of Ephraim. I od roku 745 przed naszą erą to północne królestwo to najczęściej było odnoszone do tego jako królestwo Efraim. Okay, in closing, I teraz kończąc, as you studied Joseph so far, I would trust that you've realized, wow, this is kind of similar to Jesus Christ. studiując życie Józefa, to może zauważyliście, że czasami to ma podobieństwo z Jezusem. There's so many things in the story of Joseph that have all correlation to Jesus Christ. Bardzo wielu rzeczy w historii Józefa to mają coś wspólnego z życiem z Jezusem. What we see in Joseph, we see almost a fulfillment of Jesus' work and life. I to, co widzimy w życiu Józefa, to było podobne w życiu Jezusa. And so I came across a list. It's not my own. Więc znalazłam taki list, to nie jest mój. It was longer. It had 49 different things, and I shortened it down to 40. To, co ja znalazłam, był nawet dłuższy, ale skróciłem to troszkę. But look at this comparison between Joseph and Jesus. Ale możecie zobaczyć takie porównanie między Józefem i z Jezusem. Był pasterzem, kochany przez ojca, posłany do swoich braci, znienawidzony przez braci. Prorokował swoją nadchodzącą chwałę, odrzucony przez braci. Wycierpiał niesprawiedliwą karę ze strony swoich braci. Skazany na studnię, chociaż przywódca wiedział, że powinien odejść wolny. Sprzedany za srebrniki. Wydany poganom. Udał się do Egiptu. Stał się służącym. Dotkliwie kuszony, ale nie zgrzeszył. Fałszywie oskarżony, nie bronił się. Zaliczony do grzeszników i przestępców. Wycierpiał niesprawiedliwą karę ze strony pogan. Połączony z 2 innymi przestępcami, jeden został ułaskawiony, a drugi nie. Okazał współczucie. Chciał, by o nim zapamiętano. Ukazuje boską mądrość. Uznany za posiadającego Ducha Bożego. Zdradzony przez przyjaciół. Uwielbiony po pokazaniu pokory. Czczony wśród pogan, choć nadal pogardzany lub zapomniany przez swoich braci. Otrzyma oblubienicę pogan. Miał 30 lat, kiedy rozpoczął pracę swojego życia. Pobłogosławił świat chlebem. Stał się jedynym źródłem chleba dla świata. Świat został poinstruowany, aby udać się do niego i zrobić wszystko, co powie. Znał swoich braci, nawet wtedy, gdy był przez nich nieznany i nierozpoznany. Pobłogosławił swoich braci bez ich wiedzy. Chciał, aby wszyscy jego bracia przyszli do niego. Swoim braciom dał sposób na wyzwolenie poprzez zastąpienie. Okazał się człowiekiem współczucia.
Jego bracia żałowali, że go odrzucili z wielkim zdumieniem i łzami. Jego bracia wyruszyli, aby ogłosić Jego chwałę. On zadbał o swoich braci. Przygotował miejsce dla swoich braci i przyjął ich. Zjednoczył na ziemi Żydów i pogan. Amen.